Komputer Commodore 64 Ultimate bez wątpienia stał się ogromnym sukcesem wraz z osiągnięciem praktycznie 20 000 sprzedanych sztuk. Jednocześnie spowodował, że znowu mega popularne stały się płyty główne, na których został oparty w swojej poprzedniej samodzielnej formie, czyli Ultimate 64 Elite, a nawet ich starsze wersje, których w sumie też sprzedano kilka tysięcy sztuk. Wszystkie one mają możliwość zamontowania oryginalnych układów dźwiękowych SID 8580, czyli nowego SID-a i w szczególności SID-a 6581, czyli starego SID-a. I trzeba powiedzieć, że w tym momencie nabywcy 64U w ogromnej ilości dostali lekkiego, nie boję się użyć tego słowa, pierdolca, by sobie takiego SID-a 6581 zakupić, żeby usłyszeć ten smakowity, oryginalny dźwięk starego Commodore. Tylko, czy to ma sens? Czy może wynika z nie do końca należytego zbadania tematu i braku poprawnej konfiguracji przez nich samego Ultimate 64? Cześć, tu Borg, Retrogralnia. Zapraszam na zgłębienie tego tematu. Jeśli nie posiadacie Ultimate'a, w tym filmie dowiecie się i tak dużo o SID-ach, a jeśli posiadacie, przy okazji nauczycie się poprawnie konfigurować ich emulowane wersje i być może zdecydujecie się zaoszczędzić kilkaset złotych na zakup oryginalnego układu. To co? Zaczynamy! SID to instrument muzyczny, który gra nam w Commodorku. Nie będę po raz kolejny opowiadał jego historii, to możecie sobie obejrzeć w jednym z moich poprzednich filmów, żeby to w jednym. Musicie tylko wiedzieć, że jest to syntezator cyfrowy potrafiący generować 3 niezależne kanały dźwiękowe, z których każdy z nich może grać jeden z 4 typów dźwięku. Falę piłokształtną, trójkątną, prostokątną oraz szum. Fale te można też mieszać ze sobą, przynajmniej teoretycznie w obrębie jednego kanału. Dodatkowo SID posiada wbudowane analogowe filtry dolno- i górno-przepustowe, które pozwalają na końcową modyfikację wygenerowanego dźwięku. Jakie mamy różnice między wersjami SID-ów? Jeśli idzie o filtry, to te miały w założeniu być liniowe. To znaczy miało się przekazywać do SID-a wartość liczbową od 0 do 2047, która odpowiadała częstotliwości od około 30 Hz do 12 kHz. Tak, że zwiększenie wartości w rejestrze tej przekazywanej do SID-a o 1 zawsze zwiększało wartość herców o tyle samo. Powiedzmy, że około 6 Hz. Te liczby tutaj musicie jednak przyjmować jako takie przykładowe, bo to dość skomplikowany temat i skomplikowana rzeczywistość, ale powiedzmy, że w miarę jasno one przybliżają, o co chodzi w liniowości. Niestety, okazało się, że proces produkcyjny starego SID-a był, mówiąc lekko, niedokładny i że działanie filtrów było nieprzewidywalne i zupełnie niezgodne z założeniami i specyfikacją układu. Po pierwsze, nie było liniowe, tylko wykładnicze. To znaczy, że jeśli zmienialiśmy wartość filtra, to każdy taki sam krok na początku mógł nie zmieniać praktycznie realnej częstotliwości działania filtra, a następnie ta zmiana mogła być mega szybka. Po drugie, był też nieprzewidywalny. W każdym układzie, w każdej sztuce mogło być tak, że filtr na najniższym ustawieniu rzeczywiście startował od 30 Hz, ale równie dobrze mogło być to 200, 300, 500 Hz. Po trzecie, krzywa zmiany też nie była przewidywalna. Choć generalnie była wykładnicza, czyli rosła mega szybko, robiła to raz szybciej, raz wolniej, a czasami na środku nagle krzywa robiła fikołka, częstotliwość rosła, po czym nagle spadała, potem znowu rosła. Dawno temu pewien twórca emulatora SID-a, konkretnie emulatora JSID Play 2, prowadził projekt zbierania charakterystyki filtrów SID-ów i stworzył taki oto zbiór krzywych działania filtrów. Niestety jego strona już chyba zniknęła z internetu, ale ja miałem na szczęście zachowane pliki. Tutaj mała uwaga techniczna. Ten wykres i większość, jakie pokażę Wam w tym odcinku, jest wyrysowany w skali MEL, czyli nieliniowej skali wysokości dźwięku mierzonej metodą akustyki psychologicznej, określającej subiektywny odbiór wysokości dźwięku przez ucho ludzkie względem obiektywnej skali pomiaru częstotliwości dźwięku w hercach. Taka była stosowana w badaniach, więc żeby moje dane były porównywalne, musiałem ją także
zastosować tutaj. Na szczęście sama skala jest tutaj mało ważna, ważny jest rozrzut danych na niej. A rozrzut jest ogromny. Gdy ludzie mówią, że stary SID jest analogowy i każdy brzmi inaczej, to właśnie ten fakt mają na myśli. Nawet jeśli ma się w domu SID-a, to nigdy nie ma się pewności, że muzyka używająca filtrów będzie u kolegi z takim teoretycznie samym SID-em brzmieć tak samo. Wręcz ma się pewność, że nie będzie. Choć widać, że duża część przypadków trafia na ten środkowy przebieg, to nie jest to tak naprawdę mocna reguła. Korzystając z tej samej metody zbierania danych o działaniu filtrów, ja również sam wykonałem wielogodzinne doświadczenia i pobrałem dane o działaniu moich SID-ów, bo mam ich kilka, oraz ich emulatorów. Tak wygląda graficzna reprezentacja mojego SID-a 8580. Widać tutaj w kolorystyce granicę między przepuszczalnym dźwiękiem, kolor jasny, a ciszą, kolor czarny. Czy czarny to kolor? I właśnie taka wizualizacja w zastosowanej skali, taka odpowiada liniowemu wzrostowi częstotliwości. Tak powinny mniej więcej wyglądać dane z każdego SID-a, zgodnie z ich specyfikacją. Żebyście mi uwierzyli, że to jest liniowy przebieg, tutaj jeden raz pokażę Wam ten sam wykres, ale w skali liniowej. Czyli takiej normalnej, jak się w podstawówce uczymy rysować. Jak widać, na początku odcięcie filtru jest w miarę idealne. Im wyższe częstotliwości, tym mamy więcej przesączania się dźwięku nad filtr, ale granicę można wyznaczyć mniej więcej jako linię lub chociaż jako prostą, krzywą, ale o mniej więcej liniowej charakterystyce. Od tej pory do końca używam już tylko skali MEL. Spójrzmy teraz na mojego pierwszego SID-a 6581 wyciągniętego z niemieckiego komputera. Ten układ używam od lat w moim U64 i teraz w C64U. Przypomnę, że najczęściej występująca charakterystyka to był ten zygzak na środku. A jednak tutaj nie ma zygzaka. Jak widzicie, mamy tutaj charakterystykę przesuniętą w lewo, no i spoko, jak mówiłem, nie ma dwóch identycznych SID-ów. Teraz spójrzmy na mojego drugiego starego SID-a. Tego akurat wyciągnąłem z amerykańskiego C64. Inny kraj, inny kontynent. Co się trafi? I jak widzicie, tutaj krzywa jest jeszcze mocniej przesunięta w lewo i w górę. Co mogę tutaj powiedzieć? No najwyraźniej ten taki typowy, teoretycznie typowy SID akurat mi się nie trafił. I teraz przechodzimy już do Ultimate'a 64. Przez długie lata się mówiło, że nie można cyfrowo zasymulować działania starego SID-a przez jego analogowe filtry. To oczywiście jest bzdura. Bo pewnie, że można, tylko jest to z jednej strony dość zasobożerne, bo trzeba odwzorować bardzo skomplikowaną zależność, a z drugiej strony to co mamy właściwie zaemulować. Jak widzicie, każdy stary SID ma inną charakterystykę filtrów, więc jak mówimy o emulacji SID-a, to jakiego SID-a konkretnie mamy na myśli? Ultimate 64 daje nam tutaj listę do wyboru. Znajdziemy ją w menu konfiguracyjnym UltiSID-a na pozycji wyboru krzywej charakterystyki filtrów. Pewnie większość z Was, widząc tą listę, wybierze po prostu 6581, no i spoko. Tylko co tak naprawdę wtedy wybieracie? Oczywiście dla Was to sprawdziłem, wybieracie taką charakterystykę. No i dobrze widzicie, pokrywa się ona idealnie z najbardziej popularnymi SID-ami z badania dla JSID Play 2. Czy to przypadek? Czy od dekady ludzie kopiują po prostu wyniki jednego badania? No dobra, wróćmy do menu wyboru. Być może część z Was zamiast opcji 6581 wybrała 6581 Alt. Co mamy tam? Ta charakterystyka jest bardzo podobna do poprzedniej, wydaje się być tylko trochę bardziej wypłaszczona na początku i na końcu przebiegu. I teraz uważajcie, no wiele razy puszczałem Wam przez ostatnie pół dekady porównania muzyki emulowanych SID-ów z moimi prawdziwymi SID-ami i wszyscy słyszeliśmy różnicę. Tylko zawsze wtedy Wam zwracałem uwagę, że jakbyście porównywali dwa komputery z epoki,
to też byście słyszeli różnicę. Jeśli te komputery miałyby stare CD oczywiście. Ale teraz uważajcie. Tam na liście wyboru mamy jeszcze jakieś magiczne opcje U2 Low, Mid i High. I zgaduję, że mało kto to wybiera, no bo niby po co. Nigdzie nie znalazłem tych opcji opisanych, a ich nazwa może nam wskazywać, że to jakieś może takie własne ustawienia UCID-owe, jakieś widzimisię emulacyjne. Na szczęście dla Was i dla siebie zbadałem i też te charakterystyki. Zacznijmy od Low. No to jakbym już gdzieś chyba widział. To przecież wypisz, wymaluj plus minus charakterystyka mojego starego SID-a. Ten emulowany wydaje się być ogólnie trochę głośniejszy, stąd więcej jasnej barwy, ale krzywa mniej więcej pasuje. To co, może posłuchajmy różnicy? Tutaj Was trochę ściemniłem i przełączałem w tym kawałku jednego SID-a na drugiego co chwilkę. Trzeba mieć naprawdę dobry słuch muzyczny, by wyczuć to przejście. I faktycznie te dwa kawałki nie grają idealnie tak samo, ale to nie może być idealnie, bo nie ma dwóch takich samych SID-ów. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają dwie pozostałe opcje. Są dość podobne, tylko jeszcze bardziej przesunięte w lewo i w górę. Już w tym momencie możecie zrozumieć, dlaczego kupowanie oryginalnego SID-a 6581 może nie mieć za bardzo sensu. Jeszcze tak dla ciekawości rzućmy okiem na opcję 8580 Low i High. Wydaje mi się, że mój fizyczny SID 8580 gra chyba tak jak na ustawieniach High, choć nie ma tutaj jakoś za dużej różnicy. Jeszcze a propos filtrów, w SID-zie, właściwie w Ulti-SID-zie można sobie jeszcze ustawić poziom rezonansu, czyli takiego drgania słyszanego w częstotliwościach graniczących z wartością poziomu filtra. Tutaj można zmieniać tą moc z niskiej na wysoką, ale bez bicia się przyznaję, że nie usłyszałem tutaj różnicy. Może miałem akurat złe SID-y wybrane. Generalnie dla starego SID-a ustawiłbym tutaj wartość na wysoką, a dla nowego na niską, bo chyba tak było kiedyś w przyrodzie, tak dalej jest w przyrodzie. Jednak, żebyście wiedzieli, ta cała różnica w SID-ach ujawnia się tylko jeśli dany utwór wykorzystuje filtry, czy wręcz może ostro je wykorzystuje nawet. Jeśli w SID-zie filtry nie są aktywowane, to raczej nie macie szans rozpoznać, który SID gra. Także może oglądaliście się w necie recenzji C64U i w prawie każdej z nich, w tym w mojej, słuchaliście jak gra fizyczny stary SID i mówiliście do siebie: no nie no, gra inaczej, jak super, jakie to fajne, analogowe, szeroka scena, a brzmienie kwintesencja muzykalności połączonej z bezwzględną wiernością przekazu, a bas posiada wyśmienitą fakturę, no i tak dalej. No i super. Tylko teraz pędem wydacie na SID-a 6581 255 zł i traficie akurat na takie samo brzmienie jak jedno z tych wbudowanych w U64, albo mega do nich podobne. A mogliście mieć takie samo brzmienie za darmo. Ale jeśli lubicie ruletkę, chcecie być inni niż wszyscy, czy coś podobnego, to okej, możecie kupować. Ja bym jednak nie przesadzał z ilością kasy, jaką chcecie wydać. Nie szalejcie za bardzo. Poczekajcie. Znajdźcie okazję. A jeśli idzie o jeszcze inne różnice w SID-ach, to mamy jeszcze taki feature, jaki one posiadają, jak mieszanie, łączenie typów kształtów fali w jednym kanale. Tutaj stary SID miał buga i robił to źle. Można powiedzieć, że po prostu nie działało to. Choć dało się tam podobno w szczególnych przypadkach coś tam wygenerować i brzmiało to nawet ciekawie, ale to tak działało, nie działało. Natomiast nowy SID robi to zgodnie ze specyfikacją i zupełnie przewidywalnie i nawet bardzo ciekawie to brzmi. W U64 możemy ustawić tę opcję i wybrać zachowanie układu, czy ma działać jak stary, czy nowy SID.
Zostaje nam ostatni myk związany z graniem seedów. Sample. Seedy teoretycznie sampli grać nie potrafią, ale sprytni muzycy programiści zauważyli, że stary seed ma takiego buga, że jak się mu szybko zmienia głośność dźwięku, to pierdzi. A to pierdzenie można wykorzystać do grania sampli, na przykład w grze Ghostbusters. Posłuchajcie. Nowy seed tego buga nie ma i praktycznie nie pierdzi, więc sample są bardzo słabo słyszalne. Posłuchajcie tego samego sampla na nowym seedzie. Oczywiście muzycy programiści dość szybko znaleźli inną sztuczkę, by na nowym seedzie grać sample, no i sobie spokojnie na tym nowym seedzie sample grają. Natomiast inni ludzie odkryli, że jak się do nowego seeda dopnie gdzieś tam jakiś rezystor, to znowu on pierdzi i nazwali ten tryb działania digifixem. Ale inni muzycy uznali, że to jest świętokradztwo psuć brzmienie nowego seeda. To jest akurat nieważne. Ważne jest to, że w Ultimate'cie ten tryb działania sampli ma osobną opcję, gdzie można ustawić zupełnie niezależnie poziom pierdzenia seeda, a co za tym idzie głośność sampli starego typu. Od wyłączonego pierdzenia do wysokiego pierdzenia. I przypominam, że działa to niezależnie zupełnie od wyboru filtrów. To znaczy, że jak usłyszeliście, jeśli to wyłączymy, to pierdzenie, to nie będziemy mieli w ogóle sampli tego typu. Poziom low to na ucho mniej więcej poziom 80-80, może ciut za głośny. Ale no nie można przesadzać i wyłączać zupełnie, bo jednak coś tam na tym nowym seedzie normalnie jest słychać. A poziom high to poziom 6.5.8.1. Reasumując, pamiętajcie, żeby pomyśleć, jakiego seeda chcecie na Ultimate 64 zaemulować i odpowiednio do tego zmieńcie wszystkie opcje. Niestety tutaj potwierdza się to, co mówiłem wiele razy, menu komputera U64 czy C64U nie jest zbyt intuicyjne. I ja sam, zanim do tego nie przysiadłem, to nie wiedziałem, no i nie wpadłem na to, że żeby zmienić typ seeda, muszę dokonać zmian w 4 miejscach. Ale jak to już zrobicie, to wtedy się może okazać, że jeśli nie jesteście turbo audiofilami, to naprawdę nie ma potrzeby kupowania starych seedów, by mieć dźwięk jak z starego seeda. No dobra, no ale jeśli naprawdę nie starcza wam to, co jest wbudowane w tą współczesną płytę, jeśli ograniczają was te opcje, albo macie zwykłego Commodore 64 i chcecie trochę pokombinować z muzyką bez rozbijania banku. Tutaj też jest opcja. Zakup jednego z współczesnych, rozbudowanych zamienników, emulatorów seeda, które można włożyć do dowolnego Commodorka, czy starego, czy nowego, czy do tego na FPGA. Są nimi na przykład ARMSeed i Seedkick Pico, ale o nich i o ich możliwościach opowiem już w jednym z kolejnych odcinków. Na dzisiaj i tak pewnie macie już dość. Także kończę, zapraszam do subskrypcji, do wspierania Retrogralni i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam, Borg Retrogralnia.